właśnie, to jak porozmawialiśmy o sprzęcie, to nas doprowadza do tego, co z tym sprzętem robisz, prawda? A więc po pierwsze powód, dla którego się dzisiaj spotykamy, czyli Twój warsztat w Poznaniu, ale również mówimy o koncertach. Koncert jest innym rodzajem spotkania z ludźmi niż warsztat. Po pierwsze dlatego, że na koncercie zawsze znajdą się przypadkowi ludzie, bo ktoś kogoś zaprosił, Tak. ktoś zabrał swojego chłopaka czy swoją dziewczynę, prawda, i tak dalej. Natomiast na warsztaty już przypadkowi ludzie nie przychodzą. Więc jakie jest Twoje w związku z tym podejście do warsztatu? Co chcesz ludziom przekazać? Z czym chcesz ich zostawić? Przede wszystkim czuję ogromne szczęście, że ci ludzie, często bardzo młodzi, a jak się wczoraj okazało, również znacznie starsi ode mnie, przychodzą i chcą w tym brać udział. Za to bardzo dziękuję wszystkim, którzy na te warsztaty przychodzicie, bo to jest dla mnie wielka nagroda i też pewne obciążenie, taka rzecz, która mnie z kolei prostuje w krzyżu, żeby się brać do roboty, bo to, z czym przyjeżdżam, to jest właściwie próba sprzedania pewnej koncepcji myślenia o sobie jako o muzyku, pewnej koncepcji świadomego wyboru drogi, pewnej koncepcji konsekwentnej realizacji tej drogi, przede wszystkim dbania o siebie jako o muzyka, o myśleniu o bębnach jako o instrumencie pełnoprawnym w aranżu, pełnoprawnym w zespole, pełnoprawnym w wykonaniu. Mnóstwo jest przykładów, gdzie jedziesz oglądać trio, czy kwartet, czy kwintet, czy nawet sekstet jazzowy, gdzie po prostu gwiazdą jest bębniarz. I ja chcę myśleć o instrumencie w ten sposób. Mam wrażenie, obserwując, mając socjologiczne zacięcie związane ze studiami, obserwując, a bacznym obserwatorem jestem, pewnie kiedyś oberwę w twarz za to, jak się gapię na ludzi. Obserwując to, co się dzieje, mam wrażenie, że czas najwyższy, żebyśmy wyszli zza takiej szklanej ściany z napisem kompleks. Niczego nie brakuje polskim muzykom i akurat najmniej mówię tu o sobie. Znam mnóstwo chłopaków, ty też znasz, genialnie grających, myślących, świetnych jazzmenów. Miałem piękną rozmowę z Łukaszem Żytą, który opowiadał o swoich studentach z taką estymą, z taką nadzieją dla nich na przyszłość, że jeżeli możesz być częścią tego, tak jak mnie się udaje od pewnego czasu być, z rzadka, bo nie chcę, żeby to było jakby zbyt częste, poza tym też nie czuję się osobą, która mogłaby kogokolwiek, czegokolwiek uczyć. Dlatego mówię o tym dzieleniu się podejściem. Więc jeżeli mogę być częścią tego, to z wielką radością odpowiem na wszelkie pytania. Jak sam wczoraj byłeś świadkiem tych pytań z C-multu, można by tylko gadać i nie grać na bębnach. To prawda. Ja chciałbym, żeby mi ktoś kiedyś na te pytania odpowiedział. Zresztą, jeśli mogę jednym zdaniem dokończyć, to, że dzielę się tym niewielkim aspektem jakby tej wiedzy, który gdzieś udało mi się psim swędem posiąść, to jest wynik tego, że ja chciałbym, żeby mi kiedyś paru starszych kolegów, których przez grzeszność nie wymienię z nazwiska, odpowiedziało na te pytania, a oni tego nie robili, oni to mieli gdzieś. Ja chcę się tym podzielić. Mam wrażenie, że samo to, że ci ludzie przychodzą na nasze koncerty i napędzają nas do pracy, powoduje jakiś rodzaj wdzięczności, który względem nich trzeba mieć. I zdecydowaliśmy się tak z naszym gościem z Turcji i firmą Agop, dystrybutorem, Soundtrade'em Blach Agop, żeby zrobić to trochę pod egidą nie odpowiadania na fanpage'u wszystkim na wiadomości, tylko po prostu wyjścia do nich. Pokazania przy okazji tego, jak się rzeczywiście zmieniło brzmienie tego muzyka i jakby to jest taka idea fix tego, żeby się po prostu podzielić. Żeby inni, jeżeli nie chcą, to żeby nie musieli tak długo błądzić. Ja błądziłem wiele lat, myślę, że ty też błądziłeś wiele lat, obaj to mamy, jesteśmy z podobnego rocznika, więc doskonale wiesz, o czym mówię. Jest też oczywiście tak, że oni wiedzą, po co przychodzą, prawda, na Twoje warsztaty, w tym sensie, że oni nie będą Cię pytać o blasty, ani o grone dwie stopy i tego typu rzeczy. Natomiast mają mnóstwo materiałów, do których dostępu my nie mieliśmy, lub Absolutnie. materiałów, których jeszcze nie było. Absolutnie tak. A przychodzą na te Twoje spotkania. I teraz, czy to w jakikolwiek sposób wpływa na to, jak do nich podchodzisz? Czy coś starasz się szczególnego jeszcze im dać w ten sposób? Wiesz co, ja przede wszystkim staram się kolokwialnie powiem, nie świrować kogoś, kim nie jestem. Jak widziałeś, staram się od razu skrócić dystans, bo naprawdę uważam, że
ja od Ciebie, Ty ode mnie, my obaj od kogoś innego możemy się naprawdę wiele nauczyć. To jest kwestia, przede wszystkim bardzo mi zależy na tym, żebyśmy wykorzystali świetny moment, który jest dla polskich bębnów w tej chwili. Jest Wasza znakomita robota, mówię to bez lizania się po różnych częściach ciała. Świetna robota Maćka Nowaka w perkusiście. Świetna robota Agi Trzeszczak i Kasi i Oskara z Warsaw Drum Festival chwilę temu przecież był. Słuchajcie, 10 lat temu nie istniał rynek muzyka perkusisty w ogóle. Ludzie nie mieli świadomości, kto jest kim. Ja nie mówię tutaj o jakimś takim quasi-celebryckim przelocie. Mówię bardziej o tym, że środowisko może jest jeszcze dalekie od pewnego zjednoczenia, natomiast jest już znacznie bliższe siebie dzięki tym wszystkim imprezom, dzięki Waszemu kanałowi, dzięki właściwie jedynemu miesięcznikowi perkusyjnemu w tej chwili, gdzie są, wiesz, wywiady z ludźmi, którzy są naszymi idolami. To kiedyś było niemożliwe. To jest świetna robota. Jeżeli mogę być promilem w tym zjawisku, to chcę być i chcę Właśnie, wyjść. bo to jest również dzięki warsztatom też. Dlatego mimo tego, że trzęsą Ci się ręce, masz stres, ja nie jestem człowiekiem, który ma, wiesz, poza tym, że lubię gawędzić i gadać o bębnach, o czym Ty wiesz, a ktokolwiek oglądał te Wasze wywiady, to wie jeszcze lepiej. Nie czuję się edukatorem, nie czuję się kimś, kto mógłby prowadzić klinikę. Masterclass to słowo, które mi ledwo przechodzi przez usta, bo kto ma robić te masterclassy, wiesz? Prawdopodobnie ten człowiek, który nie chce tego robić w Polsce. Niestety. Być może tak. I wiesz, jakby ja nie czuję jakiegoś takiego, jakiejś, wiesz, takiej wielkiej roli sprawczej, żeby to miało coś zmienić, ale jeżeli może być częścią tego mechanizmu, to dawajcie znać z przyjemnością, jeśli tylko czas pozwoli i będzie ochota i będzie, wiesz, wsparcie, zawsze i chętnie. Szczególnie, że tak naprawdę granie na bębnach to jest naprawdę kawał drogi przez życie. I dlaczego o tym nie pogadać i się nie spotkać i nie wymienić doświadczeń? Sama ilość pytań, która wczoraj padła, mnie zaskoczyła. Ja po prostu napisałem sobie konspekt dawno temu i założyłem sobie, że tym razem, gdzieś tam w tym 3-godzinnym prawie spotkaniu, że chociaż z 5-6 numerów zagram na tych bębnach, żeby ciągle nie gadać. Nie, poczekaj, jeszcze jedna sprawa, wiesz, no sam byłeś świadkiem tego, więc no to jest w ogóle znakomite, to jest świetne, że ludzie Cię szanują, więc odpowiadając jak zwykle na Twoje pytanie po kwadransie, mam dokładnie to samo. Bardzo szanuję tych, którzy przychodzą, bo to jest z ich strony wielkie zaufanie, dlatego mega poważnie do tego podchodzę, mega poważnie. Zwłaszcza, że tam naprawdę paru wymiataczy się pojawiło młodego pokolenia. Nawet mi nie mów, nie chcę tego wiedzieć. To już wiesz, których widziałem na paru konkursach. To jest poziom, o którym w ogóle nie mogliśmy śnić, kiedy byliśmy w ich wieku. Więc widzisz, nie mów mi takich rzeczy, bo się Ale spalę to zaraz. Właśnie, nie masz Spalę się powodu w blokach. Nie masz powodu się palić w blokach, bo tym bardziej oni chcą słuchać od Ciebie. Rozumiesz? I zdobywać informacje od Ciebie. Wiesz, oczywiście kokietuję i sobie żartuję, to nie ma dla mnie znaczenia. Dla mnie znaczenie ma to, że oni uczciwie w tym wzięli udział. Że nie czułeś, że ktoś Cię zlewa, że nie czułeś, że ktoś wychodzi w połowie, bo przecież nic kompletnie nie zobaczył. Tak jak powiedziałem, każdy od każdego może się czegoś nauczyć i to są dla mnie rzeczy w ogóle niebywałe. Ja jestem bardzo samolubny w tych warsztatach, dlatego że ja też z tego mnóstwo rzeczy wynoszę dla siebie i nie mówię tutaj o kablach, mikrofonach czy blachach. Nie, w ogóle nie. Po prostu wynoszę mega dobrą energię. Ja dzisiaj rano, wiesz, idąc na śniadanie z przyjaciółmi, z którymi tu przyjechaliśmy, zastanawiałem się, kurde, co to będzie pojutrze, jak to się skończy. Wiesz, bo masz tak ogromną energię od tych ludzi. I to jest w ogóle piękne. Wielkie dzięki, że wpadacie.